Siemaneczko widzowie, z tej strony Godlike. Dzisiaj recenzja gry głośnej oraz gry wyczekiwanej, czyli Dragon's Dogma 2. Jeżeli oglądacie mój kanał, no to na pewno wiecie, że recenzję tego tytułu ja chciałem już zrobić przed premierą, natomiast niestety w tym przypadku takiej możliwości nie było. Nic to jednak nie szkodzi, no bo dzięki temu, że teraz zrobię to po premierze, no to będę miał więcej czasu na zapoznanie się z tym tytułem, a tytuł jest akurat całkiem spory. Przy okazji za udostępnienie tej gry chciałbym podziękować firmie Senega oraz jej pracownikom w Polsce. No dobra, nie będę was dłużej zatrzymywał i przejdźmy do recenzji, a konkretnie to tradycyjnie do opowiedzenia sobie, o czym jest ta gra i o co tutaj w ogóle chodzi. Zapraszam. Otóż Dragon's Dogma 2 jest grą RPG tworzoną przez japońskie studio Capcom. Co ciekawe, to jest japoński tytuł, natomiast on nie jest przedstawicielem tego japońskiego nurtu gier RPG, czyli tych JRPG, a wręcz przeciwnie, bo ta gra od samego początku była właśnie tworzona jako gra dla takiego szeroko pojętego zachodu, czyli w sumie też dla nas. Jeżeli chcecie wiedzieć, jaka to jest w zasadzie gra ta Dragon's Dogma, no to ja wam powiem, że jest to trochę taki Dragon Age, trochę taka Zelda, ale więcej w tym jednak jest Dragon Age. I tutaj taka jedna ciekawostka, zanim my zaczniemy. Otóż ta gra nazywa się Dragon's Dogma 2, no czyli w sumie należałoby pomyśleć, że to jest sequel jedynki. Otóż nie do końca i to jest bardziej taki remake jedynki aniżeli sequel. Ten tytuł korzysta właśnie z fundamentów fabuły tej jedynki oraz też z mechanik jedynki. To wszystko znacznie w tej grze zmodernizowano, poprawiając właśnie przy tym sporo baboli z jedynki. Natomiast nadal to są bardzo podobne podstawy i fabuła też jest bardzo podobna. Do gry w tą Dogmę 2 nie jest więc w ogóle wymagana znajomość jedynki i to jest ważne odnotowanie. No dobra, ale teraz o co tutaj w ogóle chodzi? Akcja dzieje się w średniowiecznym świecie fantasy, w którym występują dwa sporej wielkości królestwa. Jest to królestwo ludzi oraz królestwo tzw. bistrenów, czyli w zasadzie takich kotów, natomiast oni są równie inteligentni co ludzie i też chodzą na dwóch łapach. Naturalnie jak to w fantasy, oprócz tych dwóch ras mamy też całą masę różnorakich stworów, jak na przykład gobliny, ogry, tam jakieś smoki i tak dalej. Gra nazywa się Dragon's Dogma, więc jak sama nazwa wskazuje, wokół smoków kręci się właśnie cała fabuła gry. Według przepowiedni w świecie gry pojawi się taki smok, który będzie właśnie siał zniszczenia na całym świecie, a pokonać go będzie mógł wybraniec zwany Arisen. W świecie gry powszechnie wiadomo, że taki wybraniec może być tylko jeden i według obowiązującego prawa automatycznie po odnalezieniu takiego wybrańca na terenie królestwa on zostaje automatycznie koronowany na głowę państwa. Jak możecie się domyślać, to my wcielamy się właśnie w tego wybrańca, czyli Arisen, natomiast po przybyciu do królestwa my szybko odkrywamy, że w Pałacu Królewskim jest już jeden koleś, który też twierdzi, że jest Arisen. Czy kłamie, czy nie, do tego dowiecie się już sami w toku gry, natomiast jedno trzeba przyznać, ta historia na pewno jest ciekawa. Jako że Dragon's Dogma 2 jest grą RPG, to podzielmy sobie ją na kilka elementów, a będą to prowadzenie walk, eksploracja i lokacje, oraz fabuła i wykonywanie zadań. I zacznijmy od tego pierwszego elementu. Walka w grach RPG to zawsze stanowi jakąś mniejszą lub większą rolę. W tym akurat przypadku, w przypadku Dogmy 2, to ja bym wam powiedział, że jest ona równie ważna co właśnie inne elementy tytułu, no bo sama gra też w żadną stronę nie przegina i każdy jej element jest tutaj równie ważny. Pytanie, jak ta walka wypada? Otóż ona wypada niemal dokładnie tak samo jak w jedynce, czyli bardzo dobrze. Zacznijmy od tego, że w przypadku walk to ten tytuł jest znacząco odmienny od innych gier tego rodzaju. Po pierwsze, w tej grze możemy zmieniać dowolnie sobie klasy postaci niemal w każdym momencie, co zachęca właśnie do eksperymentów. Samych klas postaci też jest zresztą całkiem sporo i one oferują znacząco odmienny styl rozrywki wobec siebie, co należy docenić. Jeszcze większe różnice względem innych gier zaczynają się już przy towarzyszach. Otóż we większości tytułów RPG na rynku, no to podróżując po świecie, spotykamy tam jakichś towarzyszy, ich sobie werbujemy, oni tam mają jakieś questy, no wiecie o co chodzi, tak jest w grach RPG. Tutaj w Dragon's Dogma 2 tak nie jest. Otóż w tej grze istnieje taki specjalny system tak zwany pawn i te pawny to są ludzie bądź koty podróżujące pomiędzy wymiarami za pomocą hojnie występujących w grze bram. I oni są takimi właśnie towarzyszami. Czym oni się różnią od takich normalnych towarzyszy? Ano tym, że oni nie mają jakby własnej woli. Oni są takimi robotami, którzy muszą wykonywać nasze rozkazy co do joty. I my w tej grze możemy mieć do 3 towarzyszy, czyli do 3 tych pawn.
Jednego takiego głównego pawna my sobie robimy sami już na początku gry i on będzie z nami zawsze, natomiast 2 pozostałych my musimy sobie wezwać przez bramę. I pewnie przysłowie wezwać już sobie wyobrażać jakichś tam losowo generowanych leszczy bez ładu i składu, że to wszystko jest jakiś bajzel. Otóż na szczęście nie. Co jest w tym całym systemie fajne, to jest fakt, że stworzone przez graczy pawny trafiają do takiej ogromnej dostępnej puli na całym świecie i to właśnie z tej puli my sobie wybieramy kolejnych pomocników. Wybierając tych kompanów niemal zawsze natrafimy więc na pawna jakiegoś innego gracza i tak samo nasz pawn, którego my zrobiliśmy ten główny, też może trafić do innego gracza i wtedy my dostajemy za to nagrodę. Nasi pomocnicy oprócz samej pomocy w walce oczywiście pełnią także mnóstwo innych ról, na przykład mogą nam pomagać w questach, mogą nam pomagać odkrywać mapy, ale o tym sobie powiemy jeszcze później. Na razie chciałbym, żebyście wiedzieli, że dzięki temu systemowi Pawn świat Dogmy 2 daje właśnie wrażenie dużo bardziej żywego i do tej gry świetnie pasuje. Jest to element nie tylko innowacyjny, ale do tego świetnie zaplanowany i świetnie wykonany. On naprawdę fajnie działa i tak to właśnie się robi. No okej, powiedzieliśmy sobie o rozwoju postaci, powiedzieliśmy sobie o towarzyszach, natomiast jak w tej grze wypada samo ciachanie mieczykiem, czy też rzucanie szarów? Otóż wypada podobnie tak jak i system pawnów, czyli innowacyjnie i po prostu przyjemnie. Tutaj w Dogmie my mamy kolejne różnice właśnie. Tutaj zastosowano zaawansowany silnik fizyki i przeciwnicy podczas walki realistycznie reagują na ciosy, właśnie słaniając się, upadając. To wygląda naprawdę fajnie. Jest właśnie podobnie jak w recenzowanym przeze mnie niedawno Helldivers 2. Tam przeciwnicy też świetnie reagowali na ciosy i tutaj też tak jest. I to nie jest jeszcze koniec. Otóż wizytówką tej marki, czyli Dragon's Dogma, zawsze było coś jeszcze, a mianowicie były to walki z takimi wielkimi bossami. Te były świetne nie tylko dlatego, że te wielkie kreatury były po prostu fajnie zrobione, one były takie różnorodne, intrygujące. I to było fajne, natomiast one były jeszcze lepsze, dlatego że w tej grze nie tylko można je siekać po stópkach i tam rzucać jakieś czary z daleka, ale na te wielkie potwory można wchodzić. Podczas walki my normalnie możemy się złapać na przykład nogi jakiegoś potwora, wdrapać mu się na łeb, czyli tam inne czułe miejsce i bezlitośnie go siekać właśnie tam, gdzie go najmocniej zaboli. Oczywiście przy tym trzeba się mocno trzymać, bo można się spierniczyć w przepaść. No a jak sobie powiedzieliśmy, tutaj fizyka stoi na wysokim poziomie, no i po prostu zginiemy. I dzięki temu, dzięki tym wszystkim elementom, ta walka w tej grze jest naprawdę fajna. I przy okazji, jeżeli ktoś z Was grał w jedynkę, no to ja wiem, co teraz pewnie wielu z Was powie, że niemal wszystko to, co pokazałem, było już w jedynce. No tak, naprawdę, to było już w jedynce. Teraz w dwójce mamy niemal ten sam system, natomiast jest on lepiej zbalansowany i jeszcze trochę bardziej rozbudowany. Tutaj w tej grze mamy naprawdę mnóstwo możliwości. Możemy rzucać wrogami, możemy ogłuszać wrogów, możemy ich zamrażać, możemy ich spalić i to wszystko nam daje ogromną satysfakcję. Widać wyraźnie, że tutaj przy tej grze deweloperzy nie chcieli jakoś specjalnie kombinować, wprowadzać jakichś wielkich właśnie zmian na siłę, które tą walkę by wywróciły do góry nogami i postawili na rozbudowę tego, co już mieliśmy w jedynce. I moim zdaniem bardzo dobrze. Dzięki temu właśnie, że mamy taki sprawdzony, ale rozbudowany system, to walka w Dogmie 2 jest dynamiczna, daje ogromną swobodę i jest bardzo przyjemna, dzięki czemu nie nudzi się nawet pod koniec gry. Niestety jednej rzeczy odnośnie samej walki nie zdołano poprawić i w tej walce jest jeden spory problem. A mianowicie jest to sztuczna inteligencja naszych towarzyszy. Jak już dochodzi do walki z jednym wrogiem, no to jeszcze jest całkiem nieźle, oni tam sobie jakoś radzą. Natomiast problem się zaczyna, gdy wrogów pojawia się kilku. No, nasi towarzysze ewidentnie sobie nie radzą z kilkoma celami naraz. Często nawet potrafią skakać za nimi w przepaść, co oczywiście skutkuje ich śmiercią, a przyzwać ich ponownie można dopiero przez bramę, więc jest to spory problem. Najgorzej tutaj się sprawa ma z samym poruszaniem. No mi się wielokrotnie zdarzyło, że poszedłem gdzieś w jakieś inne miejsce, rozpoczynałem tam potyczkę, no i nagle zdawałem sobie sprawę, że jestem sam, bo wszystkie moje pawny gdzieś tam się zablokowały na drabinie, czy w ogóle kij wie gdzie. Oczywiście przez to dostałem szybko tubę w ryj, a jak dostałem tubę w ryj, no to wiadomo, trzeba wczytać save'a. I tutaj pojawił się kolejny spory problem. Otóż ktoś mądry w tej grze zrobił jeden slot na save'a. Jeden. Ten jeden slot na save'a w grze, w której można łatwo zginąć, w której są wybory w questach, w której są jakieś zaawansowane mechaniki, on jest cholernie irytujący.
Niektórzy by mogli założyć, że deweloper, robiąc to właśnie jeden slot na save'a, chciał w ten sposób jakoś utrudnić grę, natomiast moim zdaniem niekoniecznie. Zapisać grę można bowiem praktycznie w dowolnej chwili, tylko że ona się w kółko zapisuje na jednym tym samym slocie. To jest naprawdę cholerna głupota i ja tego nie mogę absolutnie zrozumieć. Przez tą dużą niedoróbkę to cała gra mocno traci praktycznie w każdym aspekcie. Ona traci w eksploracji, ona traci w walce i ona traci również w fabule, bo gdy na przykład rozmawiamy z jakimś NPC-tem i się pomylimy chociażby w dialogu, no to jak tam się gra zapisze po tym dialogu, no to już jesteśmy ugotowani. No to jest naprawdę debilizm. Naprawdę szkoda, że ten debilizm znalazł się w grze, bo tą grę niestety mocno ten debilizm psuje. Przejdźmy teraz do eksploracji i eksploracja już w pierwszej dogmie stała na całkiem wysokim poziomie, chociaż należy zaznaczyć, że nadal eksploracja w tej grze różniła się mocno od tego, co znajdziemy w innych tytułach. Jak jest w dwójce? Również bardzo podobnie, chociaż zmian tutaj akurat jest sporo więcej. Zacznijmy może od samego świata gry. Z tego jak tam z wami rozmawiam na Discordzie czy tam na YouTubie, to wiem, że wielu z was irytuje właśnie jak producenci gier prześcigają się na coraz większe światy, które przez to robią się w grach też coraz bardziej nudne. No i tutaj muszę powiedzieć, że producent Dogmy mnie pozytywnie zaskoczył, oferując właśnie taki całkiem spory świat, który natomiast nie jest za duży. Powiem więcej, po spędzeniu tutaj jakichś kilkudziesięciu godzin właśnie w Dogmie 2, ja jestem zaskoczony, jak idealnie udało się tutaj osiągnąć taki świetny kompromis pomiędzy właśnie napakowaniem mapy aktywnościami, a jej wielkością. Świat tej gry w sumie jest rozległy i jest jednocześnie ciekawy, a to jest naprawdę trudno osiągnąć. Jak my pierwszy raz zobaczymy ten świat, to nam się wyda, że on jest naprawdę wielki, natomiast jak się po nim poruszamy, to się okaże, że on jest właśnie taki idealny, jeżeli chodzi o jego rozmiar. Poruszając się po tym świecie, co róż tutaj natrafia się na jakieś ukryte znajdźki, na jakieś fajne sekrety i chociaż czasami tych sekretów może jest za dużo, to i tak odkrywa się je z przyjemnością. Do tego co jakiś czas jak my podróżujemy właśnie pomiędzy miastami, to trzeba też zregenerować nasze zdrowie i rozbić obóz i to dodaje rozgrywce też takiego fajnego, dodatkowego, taktycznego charakteru. I tutaj przy okazji eksploracji ja bym chciał zwrócić waszą uwagę na jedną rzecz, a mianowicie na jedno sprytne rozwiązanie. Otóż we większości gier z otwartym światem, jak my odkrywamy mapę, no to mamy z reguły tam jakieś wieże czy latarnie właśnie i po odkryciu tych tam wież czy latarni, no to one nam odkrywają mgłę naokoło nich i stawiają takie znaczniki, gdzie co jest. No tak było w Assassinie, tak było w Ghost of Tsushima i tak jest we większości gier RPG z otwartym światem. Natomiast tutaj tak nie jest. Tutaj mapę my odsłaniamy zupełnie samodzielnie, właśnie po niej się poruszając. Nie ma tutaj żadnych latarni, jakichś znaczników. My nie wiemy, jak chodzimy w dużej mierze na to, co natrafimy. I to jest inne podejście, natomiast to podejście rodzi jednak pewien problem. Otóż na przykład jak chcemy dojść do jakiegoś ważnego punktu, czy tam jakiegoś miasta, a widzimy tylko mgłę, no to po tej mapie możemy błądzić i po prostu nie będziemy wiedzieli, w którą stronę iść. I tutaj deweloperzy zrobili takie właśnie sprytne rozwiązanie i zaoferowali nam tutaj w zasadzie dwie mapy. Jest taka mapa szczegółowa, którą my właśnie odkrywamy sami, oraz jest także taka bardzo niewielka mapa w menu głównym z podglądem na jakieś najważniejsze punkty, czyli właśnie na przykład jakieś miasta czy wioski. I kierując się właśnie tymi oboma mapami, to możemy bez problemu znaleźć takie najważniejsze punkty na mapie, które nas interesują i przy tym też nie dostaniemy wszystkiego na tacy w postaci takich zwykłych znaczników i to jest fajne. To rozwiązanie z tymi dwoma mapami, ono zadowoli właśnie oba typy graczy, czyli tych graczy, którzy lubią sobie odkrywać mapę całkowicie w ciemno i zadowoli też tych graczy, którzy jednak wolą troszeczkę punktów odniesienia. Jakby tego było mało, to te nasze pawny, które my sobie rekrutujemy, oni często nam podpowiadają, gdzie co ciekawego znaleźli, jakie tam na przykład jaskinie zwiedzili, gdzie są jakieś skrzynki i całkiem sprawnie nas do tych ukrytych smaczków potrafią doprowadzić. I to też jest fajne. Natomiast jest tutaj w aspekcie eksploracji oraz lokacji jedna rzecz, która może was zaskoczyć i to w zależności od waszego gustu, albo negatywnie, albo pozytywnie. Otóż deweloperzy projektując ten tytuł, oni jasno się wypowiedzieli, że chcą właśnie zniechęcić graczy do korzystania z szybkiej podróży czy do teleportów. No i rzeczywiście w tej grze szybkiej podróży do odkrytych już punktów na mapie w ogóle nie ma.
Jest tylko taki system własnoręcznie ustawionych teleportów, ale ten system jest naprawdę bardzo drogi i jego się używa tylko w ostateczności. Pewnie wielu z Was teraz spyta, czy więc wszędzie trzeba chodzić na pieszo. Otóż niekoniecznie, bo pomiędzy takimi dużymi miastami możemy podróżować używając takich specjalnych wozów, no i te podróże w tych wozach oczywiście można pomijać, czyli dzieje się to błyskawicznie. Różnica względem innych gier polega jednak na tym, że błyskawicznie poruszać się możemy właśnie tylko między dużymi ośrodkami, których w sumie w grze jest i tak bardzo niewiele, a wszędzie poza miastem musimy już dojść na pieszo, co też wymaga odpowiedniego zaplanowania drogi, no i przygotowania się do niej. I to graczom, którzy stawiają na taką luźną rozgrywkę, że tam gdzieś się idzie do znacznika, coś tam się robi i się wraca, może się nie spodobać, bo tutaj jednak trzeba kombinować. Dogma 2 to nie jest taki tytuł, w którym my właśnie wskakujemy, teleportujemy się po mapie i wracamy w sekundę do miasta. Tutaj w bardzo wiele miejsc musicie dojść na własnych nogach. Spytacie, czy to w takim razie nie robi się nudne? No powiem Wam, że nie robi się nudne, a to głównie dlatego, że tak jak mówiłem, świat tej gry nie jest przesadnie duży i od samego początku widać, że został właśnie do takiej eksploracji od samego początku zaprojektowany. Taki system podróży w dużej mierze na pieszo mocno zachęca nas właśnie do odkrywania świata i pozwala znacznie zwiększyć imersję. Moim zdaniem w połączeniu właśnie z rozmiarem tej mapy ten zabieg jest rzeczywiście trafiony i rzeczywiście tą mapę dzięki temu zabiegowi odkrywa się dużo dokładniej, a sam świat lepiej też się czuje, natomiast zdaję sobie sprawę, że nie wszystkim z Was ten aspekt braku szybkiej podróży może się spodobać. Przejdźmy sobie teraz do fabuły, czyli do elementu, który w pierwszej części gry, czyli w jedynce, okrutnie po prostu był gówniany. Deweloperzy przy tworzeniu dwójki właśnie postawili sobie za cel, żeby to w końcu poprawić i to rzeczywiście się udało, natomiast wprowadzono przy tym parę innych problemów. Zacznijmy może od fabuły głównej. Ta jest całkiem niezła i nie jest już na szczęście tak idiotyczna jak właśnie w jedynce, natomiast cierpi na taki problem, że jest przy tym kiepsko dawkowana. Na samym początku naszej historii tej fabuły głównej będzie całkiem sporo, a później gdzieś tak w środku gry robi się taka ogromna dziura, tam w zasadzie nic się nie będzie działo i dopiero sprawy przyspieszają pod sam koniec. To nas trochę wybija z rytmu i ogólnie kładzie się trochę na projekcie gry cieniem, natomiast nadal w tym temacie jest nieźle, bo ta fabuła jest całkiem ciekawa i na pewno jest dużo lepiej niż w jedynce. Największych zmian tutaj doczekały się questy poboczne, których jest nie tylko teraz bardzo dużo, ale i one są całkiem interesujące. Mamy tutaj naprawdę dużo różnych zadań, od jakichś prostych questów w postaci przyniesienia kwiatków, po szpiegowanie i zabójstwa, aż na wykuwaniu legendarnego miecza kończą. Do tego te zadania nam zapewniają tutaj naprawdę cały ogrom możliwości. Tutaj mamy wprost kosmiczną możliwość wyboru w tej grze. Możemy kogoś zabić, możemy kogoś uratować, możemy kogoś oszukać. W ogóle no jest po prostu kosmos, tak? Te wybory w tej grze mają do tego naprawdę daleko idące konsekwencje. One nierzadko skutkują właśnie totalnie innym zakończeniem questa i to jest naprawdę fajne. Natomiast co tutaj jest ważne, to jest fakt, że questy w tej grze bardzo się różnią właśnie od takich innych zadań z innych nowoczesnych gier RPG. W tych innych nowoczesnych grach mamy tam z reguły jakiś znacznik, tam idziemy, tam robimy coś i wracamy, to wszystko jest na mapie zaznaczone, gdzie mamy iść, co zrobić i tak dalej. Tutaj w Dogmie 2 w bardzo wielu zadaniach nie ma w ogóle żadnego znacznika. Powiem więcej, często nie wiadomo w ogóle gdzie iść i bardzo wielu rzeczy trzeba się domyśleć samodzielnie, albo też spytać właśnie naszych towarzyszy, którzy też czasem nam w tym temacie potrafią pomóc. Widać wyraźnie, że tutaj deweloperzy przy projekcie tej gry chcieli właśnie zerwać z modą takiego prowadzenia gracza za rączkę i oferują nam tutaj taki stary styl tworzenia zadań, który dzisiaj jest już w branży na wymarciu. Jest to taki styl, w którym gracz musi często sam ruszyć swoją mózgownicą, żeby popchnąć jakieś zadanie do przodu, a wskazówek jak to właśnie zrobić jest totalny minimum. Moim zdaniem to nic w tym złego i ja takie podejście twórców jak najbardziej szanuję, natomiast jeżeli stawiają właśnie na taki sposób wykonywania zadań, no to w takim razie niemal wszystkie zadania powinny być dobrze zaprojektowane i wolne od błędów. Jak się pewnie domyślacie, niestety tak nie jest. Ja wam powiem od razu prosto z mostu, jest mnóstwo znakomitych zadań w tej grze właśnie, których własnoręczne przemyślenie, własnoręczne rozwiązanie sprawia niemałą przyjemność i one są świetne. Takich zadań jest naprawdę dużo. Natomiast dużo jest też zadań źle zaprojektowanych, w których naprawdę nie wiadomo co robić, albo jeszcze gorzej są też takie zadania, w których są takie poważne błędy,
że mogą nam te zadania po prostu zablokować. Niestety w połączeniu z daleko idącymi konsekwencjami właśnie naszych wyborów oraz jedynie jednym slotem na save'a, to robienie niektórych zadań w ciemno to jest po prostu chodzenie po polu minowym, bo w każdej chwili coś może się spieprzyć. A jak się spieprzy i nam się gra zapisze, no to wiadomo, już jest totalna mogiła. Naprawdę szkoda, że tak wiele zadań w tej grze jest skopanych pod względem projektu albo pod względem technicznym, bo te zadania są naprawdę świetne pod względem fabularnym. One są ciekawe, one są intrygujące, ale są też spieprzone i to jest duża skaza na fabulę w tej grze. Pod względem grafiki, jak już pewnie sami zauważyliście, tutaj jest naprawdę ładnie. Modele i tekstury tutaj są zrobione naprawdę co najmniej dobrze i to jest fajne. Natomiast największe wrażenie niewątpliwie robi tutaj świetny system oświetlenia, który robi całą robotę w tej grze. Można by nie powiedzieć, że to jest tylko oświetlenie, tam se słoneczko świeci, ale to naprawdę dodaje genialnego klimatu do tej gry i ono wygląda tak realistycznie, że po prostu w pale się nie mieści. Zresztą wygląda tak realistycznie, bo korzysta z ray tracingu, więc tutaj w zasadzie mamy całkowicie realistyczne słońce i to w tej grze naprawdę widać. W połączeniu z pięknymi krajobrazami to robi świetne wrażenie i podziwianie krajobrazów w tej grze to jest czynność, którą ja robiłem naprawdę często. Reszta grafiki też jest całkiem dobra, świetnie wyglądają efekty czarów, świetnie wygląda sam ogień i oni znakomicie pasują do stylu graficznego gry. Ogólnie rzecz biorąc, grafika w tej grze jest naprawdę dobra, chociaż trzeba zaznaczyć, że obraz w grze nie jest wystarczająco ostry, żeby tą grafikę do końca docenić. Wygląda na to, że twórcy tutaj zastosowali chyba jakiś filtr czy jakąś rekonstrukcję obrazu, przez to czasem ta gra wygląda lepiej, czasem gorzej, ale i tak wygląda naprawdę nieźle. I teraz dochodzimy do momentu, który rozpalał dyskusję w internecie już na wiele miesięcy przed premierą gry, a mianowicie do wydajności. Będę walił tutaj prosto z mostu, silnik tej gry jest po prostu zwalony. Grafika tutaj jest ładna, jak sobie powiedzieliśmy, to prawda, ale nie na tyle, żeby usprawiedliwić, co tutaj się odwala z wydajnością. Po pierwsze, ta gra działa tylko w 30 klatkach na sekundę i to też nie za bardzo tą wartość utrzymuje, bo potrafi sporo chrupnąć poniżej do jakichś tam 24 fps, no co jest wynikiem po prostu kiepskim. Z tego co wiem, to na konsolach jest jeszcze nieźle, na komputerach to jest w ogóle jakaś kompletna tragedia, nawet jakieś potwory za kilkanaście tysięcy tam potrafią klęknąć w mieście i w sumie też nie za bardzo wiadomo z jakiego powodu. Jeszcze gorzej było przed ostatnim patchem, bo ta gra w ogóle nie miała limitu klatek, czyli cały czas te klatki skakały. Przez chwilę było 25, zaraz potem było 40 i to w kółko cały czas latało. Teraz na szczęście po patchu mamy już taki limit, który możemy sobie osobiście włączyć w opcjach i dzięki temu będziemy mieli limit do 30 klatek i będzie się grało lepiej, co nie znaczy, że 30 fps w tej grze będzie utrzymane. Ok, z wydajnością jest kiepsko, natomiast jeżeli chodzi o bugi i błędy, no to większość z nich już sobie wymieniliśmy wcześniej. Niestety tych bugów jest naprawdę dużo, one bywają bardzo poważne i one nam niewątpliwie będą psuć wrażenia z tej gry. Do tego jest tylko jeden save, możemy zrobić sobie tylko jedną postać, co jest po prostu idiotyczne. Jeżeli chodzi natomiast o sterowanie, no to tutaj w zasadzie nie ma o czym mówić, bo jest ono naprawdę dobre. Skupmy się od razu na poziomie trudności. Ten, jak już pewnie się domyślacie, jest całkiem wysoki i to niekoniecznie dlatego, że walka jest trudna, bo ona w sumie nie jest aż taka trudna. Tutaj chodzi o coś innego. Tutaj właśnie eksploracja świata oraz wypełnianie zadań to stanowi wyzwanie samo w sobie, bo nikt nas w tej grze nie będzie prowadził za rączkę. Do tego niektóre zadania też borykają się z błędami, więc przyda się też jakieś doświadczenie właśnie w radzeniu sobie z bugami w tego typu grach. Ogólnie więc Dogmę 2 polecałbym osobom co najmniej średnio zaawansowanym, bo dla nowicjuszy ona będzie po prostu zbyt wymagająca i przez to frustrująca i takie osoby w ogóle nie powinny o tej grze myśleć. I tutaj z reguły, drodzy widzowie, przechodzimy do podsumowania recenzji, natomiast nie w tej recenzji. Tutaj jeszcze chciałbym bowiem się odnieść do takiej wielkiej afery związanej właśnie z mikrotransakcjami w tym tytule. Otóż Dragon's Dogma 2, pomimo że jest grą wyłącznie singlową, no to ma mikrotransakcje. Na necie zrobił się wielki młyn, że na przykład żeby wyjść z pierdla czy tam zmienić wygląd postaci, to trzeba zapłacić za to realną kasą, więc chciałbym wam jak najlepiej wytłumaczyć, o co tutaj chodzi i co rzeczywiście można zrobić za te pieniądze. Ja w tej grze spędziłem kilkadziesiąt godzin i powiem wam szczerze, że ani razu nie zauważyłem, żeby cokolwiek w tej grze namawiało mnie do zakupu tych przedmiotów za realną kasę. Ja sobie spojrzałem jeszcze na listę tych mikrotransakcji,
Jest tam na przykład taki klucz do wyjścia z pierdla i on kosztuje 1 euro. Ja te klucze mam chyba ze 3, one sobie po prostu leżą w świecie gry, więc w sumie nie ma sensu w ogóle ich kupować za kasę. Możecie normalnie z tego pierdla wyjść nigdy nie płacąc, także to jest fake news. Tak samo wygląd postaci można zmienić w grze, po prostu kupując taką książkę i to za kasę samej gry. Nie ma tutaj potrzeby wydawania na to prawdziwej forsy, także to jest kolejny fake news. Ja sobie patrzę na tą listę mikrotransakcji, tutaj można też dokupić tak zwany Wakestone. To są takie specjalne kamienie, które służą do wskrzeszania postaci i tych kamieni jest pełno w samej grze. Ja mam chyba ze 6 czy 7, także praktycznie wszystko to, co jest w tym sklepiku z tymi mikrotransakcjami, możecie normalnie sobie zdobyć w grze, za to nie trzeba nic płacić. Tutaj nic nie wycięto w taki chamski sposób, żeby na tym po prostu osobno zarobić i to jest po prostu fake, to co słyszycie w internecie. To, że się nie da wyjść z pierdla, czy zmienić wyglądu postaci bez wydawania realnej kasy, to jest nieprawda. To można zrobić normalnie w tej grze, normalnie płacąc w tej grze złotem. Inną kwestią jest natomiast, czy takie mikrotransakcje powinny w tej grze w ogóle się pojawić. Moim zdaniem w takiej formie, jakie obecnie są, czyli tam kupowanie jakichś kluczy do pierdla, kupowanie Wakestone'ów, no to można było je sobie odpuścić, bo przez to właśnie dla osób, które w tą grę w ogóle nie grały, no to może się wydawać, że to jest jakiś pay to win. Dla mnie te mikrotransakcje tutaj w ogóle nie powinny występować, moim zdaniem one są w ogóle bez sensu. Myślę, że finalnie to producent na tych mikrotransakcjach więcej stracił niż zarobił. I teraz możemy już przejść do podsumowania. Dragon's Dogma 2 to jest prawdziwa gra kontrastów. Kontrastów właśnie między świetną walką a słabą warstwą techniczną, kontrastów między całkiem ciekawymi, fajnymi zadaniami, no i tymi zadaniami wprost źle zaprojektowanymi, które mają jeszcze do tego sporo bugów. I oczywiście tak, ta gra ma parę sporych minusów, które tą grę nam skutecznie potrafią popsuć, jak na przykład właśnie wspomniane już bugi, jak na przykład idiotyczny jeden slot na save, ale nadal pomimo to, że ta gra ma błędy, to nadal ma się ochotę zwiedzać ten fantastyczny świat, walczyć z ogromnymi bestiami i wypełniać kolejne zadania, bo w to gra się po prostu fajnie, nawet jeżeli w tej grze są błędy. Ja właśnie wiele słyszę w internecie takich głosów, że w grach mamy stagnację, że nic się nie zmienia, że nie ma nowych elementów, że wszystko jest to samo. No to tutaj właśnie te nowe elementy są. Tutaj mamy system wydrapywania się na przeciwników, to jest naprawdę fajne. Mamy ten całkiem ciekawy system poundów, to jest też fajne. No i mamy też kwestie, które nas nie prowadzą za rączkę. I te wszystkie elementy są właśnie całkiem innowacyjne i narzekający na nudę w grach z pewnością powinni te innowacje docenić. Dragon's Dogma 2 zakupicie obecnie za około 320 zł w PlayStation Store. I moim zdaniem ta cena jak na obecny stan gry jest jeszcze trochę zbyt wysoka. Ta gra jest całkiem dobra, natomiast ona ma jednak parę większych czy mniejszych problemów, które pewnie zostaną rozwiązane dopiero w przyszłych patchach. Ja wam powiem, że w tym tytule bawiłem się dobrze od samego początku i choć czasem zdarzają mi się właśnie chwile frustracji, jak na przykład jakieś zadania się zbugują, czy też wydajność chrupnie, no to nadal powiem wam, że to była podróż naprawdę przyjemna. Jeżeli bugi wam są niestraszne, a lubicie gry wymagające myślenia, to Dogma 2 będzie dla was naprawdę dobrą propozycją. W innym przypadku zaczekajcie na parę łatek poprawiających wydajność oraz błędy, których jest całkiem sporo. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego filmu. Jeżeli on się wam podobał, to zapraszam was serdecznie do obserwowania kanału, bo takie filmy będą się na nim pojawiać regularnie. Gorąco dziękuję też wszystkim wspierającym kanał. Jestem wam bardzo wdzięczny za okazaną pomoc. Dzięki właśnie waszemu wsparciu przygotowywane filmy na kanale mogą być jeszcze lepsze. Także dzięki panowie, pozdrawiam i trzymajcie się.